Cześć, witam Was z Mono County w Kalifornii. Dzisiaj zobaczymy sobie Ghost Town, Bodie. Zapraszam. Miastem, które powstało w okresie gorączki złota w 1859 roku, czyli 10 lat po wybuchu gorączki złota, niejaki Bodie znalazł w tym rejonie złoto. I tak to wszystko się zaczęło. Bodie niestety nie mógł przejść od razu do eksploracji tego złota, ponieważ zbliżała się tutaj sroga zima, więc udał się na zimę wraz ze swoim przyjacielem do pobliskiego, może nie takiego pobliskiego, ale jakieś 50 mil stąd miasteczka, żeby po prostu przetrwać tą zimę i wrócić tutaj na wiosnę i zacząć eksplorować złoże. Wieść o złocie szybko się oczywiście rozniosła. Zaczęły przybywać tutaj kolejne osoby w celu poszukiwania złota. No i tak do mniej więcej 1875-6 roku to miasteczko liczyło około 200 mieszkańców. Natomiast co się stało dalej, było bardzo ciekawe i o tym za chwilę. Zachęcam również do odwiedzenia tego miasteczka osoby, które planują podróż po zachodnim wybrzeżu i Stanów Zjednoczonych i pewnie będą odwiedzać Yosemite. I jeśli, słuchajcie, wjeżdżacie od Tioga Pass do Yosemite, to właśnie z tego miejsca do Bodie macie niecałą godzinę drogi. I uważam, że jeśli jesteście w tym rejonie, to szkoda było przegapić tak ciekawe miejsce. Ja obecnie znajduję się na jednej z głównych ulic w Bodie. To jest Green Street, przed kościołem metodystów. Jest to jeden z dwóch kościołów, które były w Bodie i jedyny, który przetrwał do czasów dzisiejszych. Drugi spłonął w jednym z pożarów, został odbudowany z tego co czytałem, ale niestety nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Co jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o Bodie, jest to według mnie duży ghost town. A co jeszcze ciekawsze, do czasów dzisiejszych przetrwało tylko 5% budynków. Także to co widzimy tutaj, to jest tylko 1/20 tego co tu było. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że żaden z budynków nie był nigdy odrestaurowany. One są jedynie naprawiane. Ok, chodźmy zobaczyć, jak wyglądał kościół w środku. W oddali widać organy, dosyć surowo. Co jeszcze ciekawego o samym Bodie, czyli odkrywcy złoża w tym rejonie, on niestety nie dożył do czasów świetności tego miasta i sam zginął samotnie w czasie jednej ze srogich zim, które tutaj panowały. No i idziemy dalej Green Street i zobaczymy sobie dom rodziny Millerów, kimkolwiek oni byli. Natomiast zobaczymy go po prostu z tego względu, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak wyglądało wyposażenie takiego domu w tamtych czasach. Także wchodzimy do środka. Może najpierw
najpierw jeszcze domek z zewnątrz. Hop. I jedziemy. Mamy tutaj część jadalną z piecem, jakimś kredensikiem. Tu dalej kuchnia chyba. Tak, to wygląda jak kuchnia. A tu jakiś mały pokoik. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Pozostałości łóżek. I kolejna, prawdopodobnie sypialnia. Że patrząc na te łóżka, to ci ludzie nie byli wysocy w tamtych czasach. Zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle są słupy elektryczne i z tym wiąże się również ciekawa historia, ale o tym opowiem w dalszej części. Teraz z Green Street skręcimy sobie na chwilę w lewo i pokażę Wam pozostałości tartaku z tamtych czasów. Tam jeszcze w oddali widać największą z kopalni, jaka tutaj była. A my idziemy tutaj. Ten budynek to jest właśnie pozostałość po tartaku. Nie był on wielki. Stała jakaś piła jeszcze. I sam tartak też widać, że był zelektryfikowany. Słuchajcie, co jest ciekawe, to do 1875 mieszkało tutaj właśnie niecała setka mieszkańców, a w 1875 roku miało miejsce ważne dla tego miasta zdarzenie, które zapoczątkowało po prostu boom i rozkwit. Mianowicie zapadła się tu jedna z kopalni złota, ale dzięki temu, że się zapadła, odkryła żyłę złota tak naprawdę. No i tutaj po 1975 roku, w ciągu następnych jakichś 5 lat, nastąpił niesamowity rozkwit tego miasta. Mianowicie różne źródła podają, ale w ciągu następnych 5 lat mieszkało tutaj między 8 a 10 tysięcy osób. Także niesamowite, z niecałej setki do prawie 10 tysięcy. Ok, my powoli dochodzimy do głównego skrzyżowania, czyli Green Street z Main Street. I tutaj pokażę Wam jeden ze sklepów, w którym można było się zaopatrzyć w tym mieście. Taki General Store, gdzie można było kupić mydło i powidło. Także zobaczmy teraz, jak to wygląda. To jest właśnie ten sklep, dokładnie to się nazywał Bone Store and Warehouse. Bone to jest tak naprawdę nazwisko właściciela. No i zobaczmy, jak wygląda witrynka. Co jeszcze ciekawego na temat tego sklepu, to spójrzcie na ścianę boczną. Wydaje się, że to jest blacha. Oczywiście to jest blacha, natomiast skąd są wzięte te kawałki blachy? Ano z puszek. Po prostu. I tak jest zrobiony cały siding z tego. Jeśli wybierzecie się w to miejsce, to pamiętajcie, że można za wjazd płacić tylko gotówką i osoba dorosła to jest na 2024 rok $8, osoba poniżej 18 roku życia $5. No i słuchajcie, my jesteśmy w tym momencie na głównym skrzyżowaniu, czyli to jest Main Street
odtąd dotąd, a tu mamy Green Street. Odtąd i z tamtej strony przyszedłem. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy w latach rozkwitu, czyli po 1875 roku. Main Street w tamtych czasach miało około mili długości, czyli niecałe 2 km. Miasto w tamtych czasach zyskało bardzo złą sławę. Wyobraźcie sobie, że powstało tutaj około 30 kopalni, około 60 salonów, czerwona dzielnica, no i jeszcze było tu Chinatown, a w Chinatown można było odurzać się opium. Poza tym dzień w dzień pijani kowboje pojedynkowali się tutaj na rewolwery, także można powiedzieć, że codziennie ginęła tu przynajmniej jedna osoba. Według mnie bardzo ciekawa historia i miasto takie prawdziwe miasto Dzikiego Zachodu. To znaczy kopalnie złota i srebra przy okazji, salony gier, salony po prostu, gdzie można było napić się whisky, no i kobiety. Wszystko, co przyciąga różne ciekawe osoby, było właśnie zlokalizowane tutaj i dzięki temu zła sława tego miasta. Korzystając z tego, że jesteśmy przy głównym skrzyżowaniu, jeszcze coś dla fanów motoryzacji. Mamy tu Dodge'a Grahama z 1927 roku. Bardzo fajnie zachowany. Jeden z pierwszych traków. A obok stacja benzynowa. A raczej pozostałość po niej. Z tego co widzę, to jest to Shell. Nadal jesteśmy przy Main Street. Ten czerwony budynek pierwotnie był pocztą. Następnie został przekształcony w hotel i ten hotel tak naprawdę służył tutaj gościom aż do końca istnienia miasta Body. Obok hotelu znajduje się Miners Union Hall. To pierwotnie było miejsce, które służyło członkom związków zawodowych. Tutaj kopalni służyło im za spotkania. Odbywały się te różne przyjęcia, jakieś świąteczne. Obecnie budynek jest budynkiem muzeum i znajduje się również tutaj sklep z książkami, jakimiś innymi pamiątkami. Zobaczymy sobie muzeum od środka. Znajdują się tu różne przedmioty z tamtych czasów, codziennego użytku. I nie tylko. Jest ciekawa historia. Jest to pozostałość rękawicy do baseballa. I w tamtych czasach Body miało nawet swoją właśnie drużynę baseballową. Body Miners Union. Jest też karoca, czy jak to nazwać, powóz taki pogrzebowy. Przyrządy kopalniane, narty. Stare butelki. No i można
można sobie zakupić książkę, pewnie jakiś magnes, jak w tego typu miejscach. I tyle. No dobra, ale 8000 osób w ciągu 5 lat. Co się stało dalej? No niestety tak szybko jak zaczął się boom tego miasta, tak szybko miasto zaczęło podupadać. I tak podupadało do końca XIX wieku. Po prostu skończyły się złoża, a ludzie oczywiście zaczęli się stąd wyprowadzać. Jednak wydobycie surowca trwało tutaj aż do 1942 roku. Po tym czasie miasto przestało istnieć, to znaczy wyprowadzili się z niego wszyscy mieszkańcy po prostu. Później zostało ono zakupione przez jedną z tutejszych rodzin, po prostu pilnowali, żeby wandale nie rozkradali tego, co tu pozostało. I tak to trwało do 1962 roku, kiedy to stan Kalifornia odkupił od tej rodziny to miasto i przekształcił je w Baldy State Park. I dzięki temu możemy je dzisiaj odwiedzać. Obecnie jesteśmy pod budynkiem Straży Pożarnej. W środku chyba jeszcze jest jakiś... O, ale nawiewa. Jeden z wozów z pozostałości. Nawet dwa. I teraz zobaczcie na to. Hydrant. Dlaczego jest to ciekawe? No, dlatego, że porównajcie sobie do Polski. XXI wiek. Patodeweloperka. Najpierw buduje się osiedla, a później doprowadza się do nich drogi, wodę, gaz, kanalizację. W Ameryce od dawna działa to na odwrót. Najpierw infrastruktura typu drogi, woda, gaz, kanalizacja, później domy. Jeśli będziecie przy Main Street i akurat zachce Wam się coś typu 1 lub 2, są tutaj również restrooms. Tadam! Taka ciekawostka. Takie normalne łazienki znajdują się również przy parkingu. Tam jest normalnie woda. Możecie umyć sobie rączki po tych sprawach. A tutaj tylko tak w razie W, jak już jesteście na wycieczce. No i kolejny ciekawy budynek na mapie Baldy. To jest budynek szkoły. Zajrzymy sobie do środka. To jest środek szkoły. Ja Wam chciałem pokazać mapę z tamtego okresu. Nie wiem, czy mi się to uda. Teraz może trochę lepiej. Co ciekawego widać na tej mapie? Dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy już blisko dużej kopalni. Niestety tam nie wejdziemy, ponieważ jest to teren niebezpieczny i tam można wchodzić tylko z przewodnikiem. Samemu niestety nie można eksplorować tego miejsca.
No i tym oto sposobem doszliśmy do kopalni, czyli Standard Mill Area. Są tu znaki, które mówią, że miejsce jest niebezpieczne, także nie można wchodzić. No, ale ja Wam opowiem kilka słów o tym miejscu. Standard Mill była kopalnią, która odniosła największy sukces w Body. Mimo że to właśnie z tą kopalnią wiąże się, a może właśnie dlatego, że to z tą kopalnią wiąże się historia, o której wcześniej mówiłem. Właśnie tutaj miał miejsce ten wypadek, gdzie zawaliła się po prostu kopalnia i odkryła za to bogate złoże złota. A naprzeciwko kopalni kolejny hydrant. To tylko potwierdza to, że tutaj się myśli, zanim się coś robi, a nie robi, a później myśli. I słuchajcie, w samym Body szacuje się, że wydobyto złota, którego wartość na tamten czas opiewała na około 100 milionów dolarów, a ta kopalnia jako jedyna z 30 sama wydobyła złota o wartości około 18 milionów dolarów. No i mówiłem Wam wcześniej o tym, że przedstawię Wam historię też elektryfikacji tego miasta, a głównie kopalni, bo tak naprawdę kopalnie nie były zelektryfikowane w tamtym czasie. No i wiąże się ta historia z osobą niejakiego Thomasa Legeta. Słuchajcie, on w 1893 roku zelektryfikował kopalnię i przy okazji miasto. I tak naprawdę zanim to zrobił, wszyscy pukali się w głowę, gdzie 13 mil stąd zbudował elektrownię, no i musiał ten prąd przesłać, tak? Musiał zbudować całą infrastrukturę, więc nie wróżono mu sukcesu, no ale ten sukces osiągnął. I zaraz po tym, jak ten sukces osiągnął, wszystkie kopalnie zaczęły się elektryfikować. Także ciekawa historia. No i mówi o tym, że warto marzyć i warto te marzenia spełniać. No często dzięki tym spełnionym marzeniom przychodzą też pieniążki, niemałe. No my już doszliśmy najdalej, gdzie się da dojść w Body bezpiecznie. Dalej już znaki mówią, żeby nie wchodzić. Jesteśmy obok Standard Mill. A tutaj piękny widok na całe Body. No i korzystając z okazji, że jesteśmy przy kopalni, to warto wspomnieć, że znajduje się jeszcze tutaj dom, w którym mieszkał brat prezydenta, jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych, prezydenta Hoovera. I mieszkał on tutaj między 1903 a 1906 rokiem. No ja tak sobie patrzę na panoramę tego miasta. Cały czas mam z tyłu głowy, że mimo że to jest największy ghost town, jaki do tej pory widziałem w Stanach, być może to jest największy w ogóle w Stanach, nie wiem, to jest tylko 1/20 tego, co tutaj kiedyś było. Miasto pośrodku pustyni. Zima tutaj musiała być ciekawa. No a tutaj to, co widzicie, to są pozostałości wagoników, w którym wywożono rudę z kopalni do dalszej obróbki. Też stoją sobie na uboczu i rdzewieją. No i sama kopalnia. No, jesteśmy pod całą kopalnią. I tutaj teren niebezpieczny, ale nie ogrodzony. Także jeśli odwiedzacie z dziećmi, to
miejcie na nie oko. A w tym miejscu w Body znajdował się bank. Niestety budynek nie przetrwał do czasów dzisiejszych, ale przetrwał safe zaspawany. A tuż obok banku znajdują się ruiny jednego z magazynów, w którym przechowywano zapasy żywieniowe przez okres zimy. No wiele z tego nie zostało. No i kolejny ciekawy budynek to budynek Kowala. Bardzo ważny w tamtych czasach. Tutaj codziennie konie i muły dostarczały różne produkty potrzebne do życia w Body i do prowadzenia biznesu właśnie tego kopalnianego. Jak pewnie zauważyliście, dookoła nie ma tu żadnego drewna, więc drewno było dostarczane z pobliskich gór Sierra Nevada. No i to był ciągły ruch, więc te konie trzeba było podkuwać. Nie wiem, czy z mułami się robiło to samo. Kowal musiał być. A tuż obok też bardzo ważne pomieszczenie z tamtych czasów, czyli więzienie. Dobra, zobaczmy, czy coś tam w środku jeszcze ciekawego jest. No nie bardzo. Takie konkretne kraty. I kolejne niebezpieczne miejsce. No ja już powoli będę zmierzał do samochodu, także kilka słów podsumowania. Jeśli jesteście w okolicach, macie w planie Yosemite, wjeżdżacie od strony Tioga Pass, jesteście w Mono Lake County, warto poświęcić 2-3 godzinki i przyjechać tutaj zobaczyć Body. Co ciekawego do zapamiętania po tej wycieczce? Na pewno to, że po raz pierwszy zelektryfikowano tutaj kopalnię. Oprócz tego to, że jest to duże pod względem tego, co zostało miasto. Jak mówię, 5% tylko się zachowało, więc oryginalnie było 20 razy większe. No i pamiętajcie, że droga w zimę jest tu zamknięta. Także jeśli odwiedzacie w zimę, to zwróćcie uwagę na to, czy jest otwarte. Oczywiście można dostać się tu w zimę, ponieważ Body jest otwarte przez cały rok. Natomiast od głównej drogi jest tutaj chyba około 12 mil od Highway 395. No i wtedy pozostają Wam narty biegowe albo buty śnieżne, czy rakiety śnieżne, to się w zasadzie nazywa. No także to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało i co jeszcze chcielibyście zobaczyć.
No i zostawcie lajka, jeśli ten film Wam się podobał. A jeśli chcecie więcej, subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!